Siema, w dzisiejszym odcinku auto, które wygląda, ale nie jedzie. Chociaż tym razem w nieco ulepszonej wersji, bo na kompresorze. Miało być daily, wyszło jak zawsze. Przed Wami IS200 Damianka. A więc dobra, witamy się z Damianem, siemanko. Siemano. A Ty, drogi widzu, nie zostawiaj suba na tym kanale, bo i tak dokładamy do tego interesu. A Ty, Damian, powiedz mi, co my tutaj dzisiaj mamy? Jest to IS200 Lexus z 2001 roku. Lekko przerobiony, dołożone felgi, zderzak z przodu, dokładka z tyłu, spoiler. No i przede wszystkim kompresor. Był kupiony przez pomyłkę i przez przypadek, co w ogóle miało go tu nie być. Miało być tutaj turbo, ale że był dość tani, to zaraz się pod maską. Damian opisał cały samochód w ciągu minuty. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki Ci, Damian, że mogliśmy się tu zobaczyć. Widzimy się w kolejnym. Siema! Krótko i na temat, tak? Dobra, powiedz mi, dlaczego w ogóle wybrałeś IS200? Na początku nie będę ukrywał, że to auto w ogóle mi się nie podobało, ale w momencie jak brat kupił to auto i przyjechało, brat miał w tym samym kolorze, tylko że inaczej przerobiony. Czyli nie ten, dokładnie ten Lexus, tylko... Nie ten, ale podobny. Dlaczego został kupiony? Został kupiony przez przypadek. Dosłownie przez przypadek udało się go wylicytować i znalazł się... Ale no nie wchodzi, jeżeli nie licytujesz czegoś przez przypadek, nie? Z jakiegoś powodu kliknąłeś tam, wiesz. Był tani. Jak na tamte czasy, kiedy został sprowadzony, był, można powiedzieć, że był tani, jak na ten stan techniczny, na jaki wygląda, czyli wygląda naprawdę bardzo dobrze i pod spodem w ogóle nie jest zgnity, co w IS-ach w ogóle się nie zdarza. Okej, Albo to, inaczej, to albo... zdraci ile, bo wiesz, wszyscy będą, to ile w końcu dałeś za to? Jeżeli mnie pamięć nie myli, to wyszło 15 tysięcy. Okej, i ile lat temu? 4. 4 lata temu. Po czym była lekka kraksa z tym autem. Czy to był Twój pierwszy samochód? To jest moje drugie auto, ale w tym samochodzie miałem swój pierwszy wypadek i tym autem wydachowałem. Wydachowałeś. To idealny będący egzemplarz, bo chciałeś zrobić tego kabroleta. Ale przepraszam bardzo, w tych egzemplarzach pierwszej generacji rdzewieje pożycie dachu, także ja już po prostu zadbałem na przyszłość i po prostu został wymieniony już zawczasu, tak? Okej, myślę, że cabrio chciałeś, po prostu zamarzyło Ci się Lexus. A powiedz mi, od czego zacząłeś? No bo kupiłeś go jeszcze powiedzmy przed tym dachem albo po tym dachu. Jaka była pierwsza modyfikacja? Gwint, no. Zestaw obniżający do tego auta, bo to auto jest straszną kozą w serii. Tył jest bardzo wysoko, co no nie podoba się to. Jak to w ogóle wygląda? No jakby ciężarówką jeździł, nie będę ukrywał. Okej. Najpierw wleciał zestaw obniżający, później wleciał gwint, który bardzo źle wspominam, MTS. Teraz jest gwint IS, jeżdżę na nim już 3. rok. Sprawuje się naprawdę dobrze, nie jest wylany ani nic. Tym autem zrobiłem przez te 4 lata 50 tysięcy, jak się nie mylę. Jedynie jaki był kłopot z tym gwintem, to że po prostu lekko się zapiekł. Trzeba było używać specjalistycznych rzeczy typu żaba i olej. Trzeba było grzać palnikiem, żeby go po prostu odkręcić. Okej. Bo się... No tak, nie dało się go ruszyć. Nie dało się go w ogóle ruszyć, ale co najlepsze, ten gwint jest jeszcze zabezpieczony takimi otulinami, ale jedna z otulin się w jakiś sposób przerwała, może jakiś kamyk, może jakaś pierdoła, przez co zaczęła się dostawać woda i przez co to stało się jak stało się. Zardzewiał, zapiekł się i trzeba było to po prostu grzać, odkręcać, dobrze wyczyścić, przesmarować i drugi rok tak jest zabezpieczony. Ale to jest jakby podstawa każdego statikarza, że każdy musi przejść tą zabawę z tym gwintem, że go nie ruszy, żeby potem dbać o niego. No. Ja od początku chciałem dbać o ten gwint, ale wyszło jak wyszło. Co to mamy za pakiet? Bo widzę, że masz grill Altecy. Tak, jest to grill z Altecy Ori? Okej, to chyba rzadki temat, nie? Rzadki. W sensie w Europie do dostania? Jest do dostania, tylko że trzeba po prostu długo czekać, bo albo idzie z niestety Niemiec lub Japonii. Okay. Zależy, gdzie są stany magazynowe. Z przodu jest derzak Neo V1 TRD, który mi się zawsze podobał. Jak tylko pierwszy raz zobaczyłem to auto, to powiedział, że nie, muszę mieć ten zderzak, to jest must have. Z tyłu jest dokładka na tylny zderzak, tak samo TRD, lotka też TRD, TARO. I to jest wszystko ten sam jakby pakiet? Tak. Do pełni brakuje tylko bocznych dokładek, też z TRD. To przejdźmy do boku i powiedz mi od razu, co to mamy za koła. Bo tu doszły mnie słuchy, że oszukujesz wiele osób. No niestety. Takie lekkie jest z worka, ale niestety to są felgi Riale Monterale Sporty. Z przodu jest 8,5, z tyłu 9,5. Z tyłu niestety trzeba było wycinać nadkola, żeby to upchać. W sensie masz na myśli ten rancik tutaj nad kola? Czy? Tak, jest wycięty rancik nadkola z tyłu, plus są założone z tyłu regulowane wahacze.
żeby po prostu zwiększyć negatyw, żeby to się po prostu ładnie chowało i żeby też przede wszystkim nie tarło. Nie będę ukrywał, w tym roku tył był o wiele niżej, przód tak samo. Za gorąco, co? No, troszkę grzeje teraz po pleckach. W tym roku go podniosłem, żeby był bardziej ucywilizowany i żeby można było przejechać przez progi zwalniające. Żeby można było przyjechać na ryby. No. O, dokładnie. Żeby można było w ogóle przejechać przez cokolwiek, co leży na drodze, bo w tamtym roku była masakra i tarłem po prostu dołem. Czyli byłeś wtedy prawdziwym stęsiarzem. Tak, niestety tak. Niestety? No, nie niestety, no wolałbym, że... Źle wspominasz. Inaczej, nie jestem aż takim zagorzałym fanem stensu albo stricte, żeby auto było w jednej wysokości. Na przykład wolałbym mieć powietrze, na przykład do takiego miejsca jak teraz wjeżdżamy, albo do galerii handlowej, gdzie się wjeżdża i są zjazdy jakie są. No to wiesz, masz powietrze, pilocik, podnosisz sobie, jest elegancja Francji, a jeżeli auto jest w jednej wysokości, no to ciężko, żeby zjechać. Teraz mi się przypominają te filmiki ze Stanów, gdzie wyjeżdżają ze spotów i tak trącają gnołem i zostawiają wydechy. Mamy tutaj dekielki Worka. To ile osób udało Ci się oszukać? Wszystkie. Wszystkich nabrałeś? No, każdy kto się pyta, to pierwsze pytanie, ty, jakie tu masz worki? A ja mówię, że to niestety nie są worki, to są reale. No a co Ci przyszło do głowy, żeby tutaj dekielek Worka dać? Takie już kupiłem. Okej. To już nie było, to było... No tak, to szkoda było ściągać, nie? To przejdźmy jeszcze do tyłu. I tutaj mi mówiłeś, że z tego pakietu V1, TRD. TRD, ale mówiłeś jakoś nazwałeś go tak, Neo V1. coś. Przedni zderzak nazywa się TRD Neo V1. Okej. Tylna dokładka to jest po prostu... To jest sama ta, czyli sa- masz sa- seryjny zderzak i Seryjny tutaj dokładka. zderzak plus ta dokładka. Rozumiem, no. Z pakietu TRD, ale dokładnej nazwy po prostu nie znam. I ten ducktail. I ten ducktail to on się nazywa T-Aero, jeżeli się nie mylę, też jest z pakietu TRD. Jeżeli chodzi o lampy, są zmienione na amerykańskie. Okej. Trochę jest I czym się amerykańskiego różnią? stylu. W sensie są red white'y. Red white'y plus mają, plus po prostu są diody. Moim zdaniem po prostu ten tył odmładzają. Nie będę ukrywał. Jeżeli staniemy po prostu trochę ciutkę dalej, no to auto z tyłu naprawdę wygląda teraz ciutkę młodziej. Nie ukrywajmy. No wiem, bo masz tak cleary na tych seryjne, nie? Są Tak, takie... to są całkowicie cleary. Okej. Znaczy cleary, no mają ten środek czerwony. No wiem, rozumiem. A wydech, jaki mamy wydech? Wydech jest customowy, od początku do prawie końca idzie 2,25, końcowy jest 4 cale, taka mała fifka. 2,25? To taki mały jak na kompresor chyba, nie? Mały, ale powiem Ci, że przepływy są bardzo dobre. Nie zakłóca ani nic. Na hamowni wyszło bardzo zadowalający wynik, co w ogóle się nie spodziewałem, że wyjdzie aż tak dużo. Jak na ten kompresor. Było 150, wyszło 160. 157. To nie zdradzę jeszcze, tylko jak otworzymy maskę, to wtedy jeszcze się pochwalisz jak Dobra. tam wynikiem i wszystkim. Dobra. To powiedz mi, czy to jest Twój taki, wiesz, docelowy projekt, w który jeszcze będziesz, wiesz, pakował pieniądze, czy masz jakiś inny samochód w głowie? Że będę pakował? Tak. Najprawdopodobniej nie będę ukrywał, że tak, będę pakował, jak to zawsze jest z takimi autami, ale Czyli to nie jest finish. to jeszcze nie jest finish. Tutaj dużo brakuje do finiszu, jak to jest w takich, można powiedzieć, że projektach. Ale w głowie na przykład jest już kolejny projekt. Jest starszy Lexus, jest to LS400 z V8. Taki styl VIP typowy. Czyli dalej Lexus? Dalej Lexus. Ale to planujesz mieć dwa, czy wiesz? Zależy, jak to wszystko się ułoży życiowo. Okej. Chciałbym, żeby właśnie był ten i dodatkowo jeszcze, żeby stał koło niego LS400 na totalnej glebie i na szerokim felunku. A najlepiej to jeszcze 4 inne obok, nie? Zawsze tak jest. najlepiej, żeby to był ISF drugiej generacji. No tak, no ale no to dobrze, to w takim razie LS400 no to będzie w sumie zupełnie inny samochód, nie? Bo tamten to już taki... To jest zupełnie co innego. Bryła jest inna, podwozie jest inne, silnik jest inny, a przede wszystkim w środku jest inny. No ten jest taki kompakcik, a tamten jest taka limuzyna. Taka z limuzyna, prawdziwego zdarzenia, nie? tak. Dobra, słuchaj, no to przejdźmy pod maskę i pokaż to, co właśnie tutaj nazmieniałeś w tym IS-ie. To chodźmy. Okej, no i co? Pierwszy się rzuca w oczy wielki katalizator. Co to jest? No tak jak mówisz, katalizator. Emisja spalin, tak? Musi Emisja być. spalin. To jest jakiś filtr? Tak, to jest po prostu filtr powietrza, później po prostu powietrze idzie do kompresora, kompresor ładuje przez intercooler, z intercoolera idzie na przepustnicę i tu jest bypass. Czyli w momencie jak auto na przykład stoi na wolnych obrotach, ta przepustnica... To nie trafia przez kompresor, tylko przez tą przepustnicę, tak? Tak. A co tą przepustnicą steruje? Jest to sterowane dodatkowym sterownikiem, czyli dodatkowy sterownik jest wpięty w sterowanie od przepustnicy, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli tak, to możecie mnie poprawić, a w szczególności Michał, który mi to wszystko składał i jestem mu bardzo wdzięczny, bo działa to
Fenomenalnie. Sam chyba raczej też się nie spodziewał, że taką moc wygeneruje to auto. To ile tutaj barw dmuchasz? Szczerze, nie mam pojęcia, bo nie mam jeszcze czujnika. To jest Eton M65, czyli jest to ten lepszy... Mercedesowski. Mercedesowski przede wszystkim i jest to też ten lepszy kompresor. A właśnie, nie przeszkadza Ci ten dźwięk? Po jakimś czasie można się przyzwyczaić. Okej, no bo wiesz, są zwolennicy i są hejterzy tego dźwięku. No ja byłem hejterem. Nie oszukujmy się, jest tutaj po prostu z przodu głośno. Tak samo jak i z tyłu jest naprawdę głośno. Dobra, to teraz pochwal się tą mocą, ile tutaj generujesz i jeszcze powiedz, co to jest za jednostka w ogóle, jaka pojemność? Jest to jednostka 1 GFE, jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o Lexusy i jesiarze wiedzą. Jest to, możesz ten silnik katować, lecieć na odcince, robić tym autem wszystko, jeżeli jest to wolnosak. Z tego co słyszałem i dużo czytałem. Oby to się źle nie zestarzało. Miejmy nadzieję, że się źle nie zestarzeje. To jaka moc? 234 konie, 300 Nm. 234. 200, tak. A serii jest równe 150? Równe 155. I piec nie jest zakuty. Nie jest zakuty, jest to totalna seria, nie jest w ogóle otwierany. Musisz się pochwalić za jakiś czas, jak się sprawuje na przykład po roku, 2, 3, czy wiesz, czy wytrzymuje taką moc. A jak tobie się jeździ? No bo wiesz, powiedzmy dołożyłeś do tego połowę pierwotnej mocy, nie? No bo 80 koni, no to powiedzmy, że połowa z tego, co była bazowo, nie? Tak. No i jakie są twoje odczucia po dołożeniu tego kompresora? Z dołu idzie naprawdę o wiele lepiej. Jest naprawdę odczuwalna duża różnica, jeżeli chodzi o dół, ale jak to kompresor, no to góra. Przy górze po prostu brakuje. Dlatego przydałby się kompresor z turbem. No w moim serduszku zawsze jest, był i będzie, jest to turbo. Okej, czyli chciałbyś kiedyś tam ten kompresor odstawić i wsadzić tutaj prawilną turbinkę? Tak. Okej. Prawilną turbinkę, na przykład TD05 albo coś po prostu innego. Coś po prostu sobie wstawało też mniej więcej w miarę wcześnie, dajmy na to 2,5 tysiąca, żeby można było wygenerować tą moc i żeby można było się tym pobawić, no, żeby było można po prostu odczuć tą moc. To powiedz mi jeszcze, czy miałeś jakieś bolączki związane z tym samochodem? Jedną z największych, czyli zawory. Regulacja zaworów, co wcześniejszy mechanik mi po prostu to zepsuł i nie zrobił tak, jak powinno być. Bo zrobił to, można powiedzieć, że na szybko i ustawił to na kasatorze luzów. I tylko tyle, czyli nie wyjął nic. Szukałem kogoś, kto naprawdę dobrze się zna na IS-ach, Lexusach. Napisałem wtedy do znajomego, z którym nawet nie wiedziałem, że pracuje i jeździ IS-em. Polecił mi Michała z Tarnowa, Michał Kwaśny. Oddałem mu to, wszystko mi udokumentował, wszystkie filmiki pokazał mi co i jak to będzie wyglądało, co było zepsute. Family friendly content. Wszystko co było do naprawy, to mi po prostu to wysłał. Wszystko miałem czarno na białym. No rozumiem. Tak samo na przykład, nie wiem, pasek od rządu wziął, wymienił mi, bo po prostu był spękany. Jestem bardzo wdzięczny Michałowi za to, że mi uratował ten silnik, bo gdyby nie to musiałbym zrobić wtedy generalny remont. No rozumiem. Ale udało się tego uniknąć. I jeszcze widzę jedną tam ciekawą rzecz. Co to jest za puszka tam? LPG. LPG? I jeździ to na kompresorze na gazie? Jeździło, bo w tym momencie miałem wypadanie na dwóch cylindrach 5-6 i od tamtego momentu po prostu nie jeżdżę. Czyli od miesiąca czasu zbieram się, żeby jechać po prostu do Michała i mi po prostu nie po drodze. Całą instalację gazową mi Michał przerabiał. Wszystko jest tu, można powiedzieć, że na nowo wsadzone. Są nowe wtryski od gazu, nowy reduktor. No wszystko jest po prostu Czyli nowe. generalnie nie ma to żadnego problemu z tym zjazdą na gazie, tylko Nie ma, możesz sobie przełączyć i ekonomicznie sobie cisnąć. jeżeli na ekonomicznie kompresorze. mówimy na przykład o jeździe autostradowej 120, to jak najbardziej. Ja jestem, nie będę ukrywał, zwolennikiem LPG, bo patrząc przy tych cenach za paliwo a LPG Jest duża oszczędność. jest duża oszczędność to przede wszystkim, a też tak naprawdę nic się nie dzieje, jeżeli bym jeździł na gazie. Dobra, słuchaj, no to zamykaj machę i przejdźmy jeszcze do środka. Zobaczymy, jak tam w środku wyglądają Lexusy. No i dobra, opowiadaj mi, co tutaj pozmieniałeś. Nic. Dosłownie nic. Nie no, tak naprawdę zostały tutaj zmienione fotele przednie, fotele tylne i boczki drzwi. Zmieniłem, bo marzył mi się zawsze fotel elektryczny. Czyli po prostu to są rzeczy z jakiejś innej wersji Lexusa, tak? Tak, są to najprawdopodobniej z Sporta lub z Premium, bo mają właśnie te wytłuczenia. Albo ja się po prostu mogę mylić, bo też nie jestem aż tak bardzo obeznany. Udało się znaleźć te fotele dość bardzo przystępnej i bardzo dobrej cenie, z czego Ci bardzo dziękuję, Sebastian, jeżeli będziesz to oglądał, bo to nie kupiłem, cały zestaw w bardzo dobrej cenie. A tak, no to w środku
prostu niczym się nie różni. Jest to zwykły, typowy isiok. Klasyczne te lexusowskie właśnie IS-owskie zegary, te, które są w zasadzie w takim kurniku tutaj, nie? Na środku. Postawić bozie i można się modlić. Modlitewnik, nie? Chyba jest takie potoczne określenie na to, nie? Tak jest. Modlitewnik właśnie, no. A jeszcze tam na środku przy zmianie biegów widzę taki przycisk Snow. Ten przycisk Snow, on działa w taki sposób, że odcina nam moc. Jeżeli na przykład chcemy wyjechać z zaspy, no to wyłączamy trakcję, wciskamy Snow. On nam odcina moc w 30% chyba, jakoś tak. Próbowałeś tego przycisku kiedyś? Tak, próbowałem i powiem Ci, że naprawdę bardzo dobrze działa, bo wtedy koła się nie uślizgują w ogóle. Tylko wiesz, po prostu zaczynasz ruszać, po prostu jedziesz jakby ktoś Ci ciągnął za linę. No okej, czyli po prostu takie wygrzebanie z zaspy. Tak, tak. Znaczy, mogę to też za bardzo wyolbrzymiać, ale mi naprawdę pomógł i może też dlatego tak No bardzo. okej, czyli masz akurat dobre doświadczenie z tym. Omówiliśmy go z zewnątrz i w środku, to teraz pytanie do Ciebie, czy możemy, wiesz, zobaczyć jak ten kompresor działa i przejechać się razem z Tobą. Jak najbardziej zapraszam na pasażera. No to jedziemy. Wyruszyliśmy tym wynalazkiem. Powiedz mi, jak ludzie reagują na, no przede wszystkim kompresor, który tutaj raczej słychać. Bardzo się odwracają, niektórzy właśnie z uśmiechem, a niektórzy z zdziwieniem, co to właściwie jedzie. To jest taki, można powiedzieć, że nietypowy dźwięk. Okej, a zaczepił Cię ktoś kiedyś, wiesz, tak żeby pogadać na stacji czy gdzieś? Zdarzyło mi się 2 razy na stacji, w Niepołomicach na Orlenie. Pytał się, co to tutaj jest, dlaczego to tak dziwnie Wyje? rzęchoczy. Wytłumaczyłem, że to jest kompresor i po prostu jest na moim kółeczku i robi po prostu duże obroty, dlatego tak właśnie świszczy jak odkurzacz. I nie pytali się, a po co to komu? A na co to? Nie, zapytaj się mnie, czy nie szkoda mi pieniędzy wydawać takie głupoty. Ale w środku nie jest taki strasznie głośny. Właśnie jeżeli chodzi o prędkości autostradowe, to jest naprawdę dobrze, bo jak jedziemy teraz 140 przy 4000, to możemy, wiesz, normalnie cicho rozmawiać. Głowa boli od jazdy dłuższej? Od bardzo długiej tak, jeżeli chodzi na przykład przejazd do Krakowa, Wieliczki, no to nie, ale też kwestia przyzwyczajenia, nie będę ukrywał. No bo chyba każdy, kto ma zrobiony wydech w swoim samochodzie, wie, że na trasie, no to bywa to uporczywe czasem, nie? Jest bardzo, jeżeli... Brzmi zajebiście na krótkie trasy i wiesz, tak żeby go sobie posłuchać, ale jak jedziesz dłuższą trasę i musisz, wiesz, cały czas na tych samych, wiesz, jednych No, obrotach, tak. no to potrafi dać palnik, nie? Więc dobra, Damian, omówiliśmy samochód, teraz mam pytania do Ciebie od widzów, tak jak zawsze. I pierwsze pytanie, w sumie pierwsze 2 pytania, które powtarzają się za każdym razem, czyli ile bierze oleju? Dobre pytanie. Czyli nie dolewasz? Nie dolewam, Czyli nie bierze wcale. nie bierze wcale. To zepsuty jakiś. Albo inaczej, może brać, ale znikomej ilości. Twoje top 3 JDM samochodów albo ogólnie japońskich samochodów, jeżeli miałbyś wskazać. Od pierwszego miejsca do trzeciego. R32 na pewno, to jest moje To marzenie. jest top 1? To jest moje top 1. AE86. No i weźmy takiego klasyka, no oklepana, bo oklepana, no ale Supra 4. generacji. Okej, to pierwsze 2 miejsca takie właśnie nieoklepane, bym powiedział. Takie Pojechałeś nietypowe bardzo. Tak, nietypowo, no. Po co robić kompresor? Był po prostu tani i jedynie co mi się wyświetlało na marketplace. Okej, czyli tańszy niż turbo? Czy tańszy? Zależy o jaką taniość mówimy, bo jeżeli mówimy o składaniu, to tak.
bo na pewno odchodzi wiercenie w misce oleju, żeby był odpływ do turbo i pierdoły. To kolejne pytanie. Dlaczego jeden C0 i jeszcze nadal nie został przemalowany? Jak domyślam się, to jest kod lakieru. Tak, to jest kod lakieru, po prostu mnie nie stać, a doprowadziłem go do takiego stanu, gdzie się po prostu błyszczy. Zaczął mi się podobać, o dziwo. No okej, czyli lakier zostaje i nie masz tutaj żadnych Nie, planów raczej nie. na zmiany. Raczej nie. To jest pytanie chyba od kogoś, kto Cię bardzo dobrze zna. Czy Lexus przewrócony na dach jeździ szybciej? Tak jak wspomniałeś wcześniej o historii, Jeździ. szczególnie ten na kompresorze. Ale jakbyś, mówię, zostawił bez dachu, to już w ogóle byłby Byłoby szybszy. cabrio idealne na taką pogodę. No tak. Czy polecasz ten samochód jako pierwszy? Szczerze, tak. Na tym aucie można się wiele nauczyć. I no, jeżeli ktoś mówi, że 155 koni to jest mało, no to może się zdziwić, no bo jednak tył napęd 155 koni, manual. Jak na pierwszy wóz, którym wiesz, chcesz się nauczyć raczej jeździć, no bo wiesz, no po... Ale raczej też się będzie kusiło, żeby jakiegoś boka zrobić albo inne pierdoły. No i już tam kopnąć ze sprzęgła sobie możesz, nie? Tak, Jako tak. taką, No nie? to jeżeli ja miałbym polecać, to tak. Z ręką na sercu mógłbym polecić jako pierwsze auto. Następne pytanie, to jest trudne, skup się. Ile to jest 5 razy 5 podzielone przez 5 dodać 5? Jakie modyfikacje jeszcze planujesz w tym samochodzie? Progi boczne, to jest must have, żeby to auto już miało ręce i nogi, i żeby wyglądało przede wszystkim. No i przede wszystkim dbać o to auto. Jeżeli wysadzę silnik, to wsadzić 1JZ. Czy jesteś zadowolony z kompresora? Zwiększenie mocy, czy wystarczająco, czy jeszcze niedosyt? Wcześniej wystarczająco, w tym momencie niedosyt. Brakuje mi już tej mocy. No i ostatnie pytanie, słuchaj, które mam do Ciebie, chyba najlepsze. Dlaczego Wanda nie chciała Niemca? Nie mam pojęcia. Ja też nie, ale na pewno w legendzie wszystko się wyjaśnia. Słuchaj, Damian, ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję. Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Pamiętajcie o tych łapkach w górę, bo ostatnio znowu ich jest mniej. No i co, już widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!